Ostatnim miejscem zwiedzania, do którego się udamy podczas całej wycieczki, jest Niemodlin, niewielkie miasto liczące około 6500 mieszkańców, a w nim zamek książęcy. Miasto powstało przed 1224 rokiem, a prawa miejskie zostały nadane przez księcia Kazimierza w 1283 roku. W pierwszych latach swego istnienia Niemodlin był jedną z wielu osad targowych, które z czasem przekształciły się w miasto o ogromnym znaczeniu. Od roku 1313 Niemodlin stał się siedzibą księstwa niemodlińskiego i pozostawał nim do 1460 roku, kiedy został włączony do księstwa opolskiego. Minęliśmy rzekę Ścinawę Niemodlińską, która przepływa przez miasto. Od 1779 roku aż do końca wojny miasto należało do hrabiów von Praszma. W Niemodlinie zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, w tym unikatowy, wrzecionowaty rynek z zespołem kamienic pochodzących z XVIII i XIX wieku, choć są wśród nich jeszcze starsze. Na zwiedzanie samego miasta nie mamy już czasu, bo idziemy do perły Niemodlina, czyli zamku książąt piastowskich. Zespół zamkowy położony jest przy rynku. Zamek wzniósł w 1313 roku książę Bolesław Niemodliński, syn Bolka I, księcia opolskiego. Do 1532 roku zamek pozostawał własnością książąt piastowskich. W XVI wieku przeszedł we władanie rodziny Hohenzollernów, którzy przebudowali go w okazałą renesansową rezydencję. Zamkiem kolejno władały arystokratyczne rody Logau, Pukler, Promnic i Praszma. Każda z tych rodzin przebudowywała zamek i jego otoczenie, dodając elementy neobaroku i neorenesansu. Przed zamkiem znajdują się zabudowania gospodarcze. Były tu m.in. stajnie i powozownia. Widok z lotu ptaka znaleziony w internecie pozwala lepiej poznać wielkość i piękno tego zamku. Z plansz rozstawionych przed wejściem do zamku można zapoznać się z jego wyglądem i historią w poszczególnych wiekach. W XVIII wieku nad dawną fosą przerzucono kamienny most z barokowymi rzeźbami świętych. Na moście świętych stoją 4 figury: świętego Wendelina, patrona pastwisk i chłopów z lewej, i świętego Floriana, patrona strażaków z prawej. Na końcu mostu stoi z lewej święty Jan Nepomucen, patron mostów i orędownik podczas powodzi, i z prawej święty Antoni z Padwy, obrońca małżeństw i strażnik podróżnych. W zrewitalizowanym parku pasą się daniele. Zniszczony zamek ostatecznie przejęła spółka Centrum z Łodzi i systematycznie go odbudowuje. Do zamku prowadzi 5-kondygnacyjna wieża bramna. W dolnej części jest kwadratowa, w górnej 8-boczna. Wieńczy ją renesansowy hełm z latarnią. Niegdyś na wieży znajdował się zegar odmierzający czas mieszkańcom Niemodlina. Nad portalem znajduje się maszkaron strzegący zamku oraz kartusz z herbem Praszmów. Przejazd bramny prowadzi na dziedziniec wewnętrzny. Umieszczono w nim repliki zbroi rycerskich, armatę i tarcze herbowe Piastów Śląskich oraz późniejszych właścicieli zamku. Herb miasta Łodzi to nawiązanie do siedziby spółki
które jest obecnie właścicielem zamku. Zamek posiada 3 wysokie skrzydła i niższy budynek zamykający czworobok od strony południowo-wschodniej. Komunikację między pomieszczeniami na poszczególnych piętrach zapewniały krużganki, których arkadowe otwory częściowo zamurowano w XIX wieku, wstawiając okna z kolorowego szkła. W stanie pierwotnym zachowały się jedynie krużganki przyziemia 2 skrzydeł. Komunikację pionową zapewniają 4 narożne wieżyczki z krętymi schodami i podestami dostępnymi od strony dziedzińca. Jan Jakub Kolski wykorzystał zamek jako plan do filmu Jasminum, który miał premierę w 2006 roku. Po planie filmowym pozostały malowane na sklejkach obramowania filmowych cel mnichów. Zwiedzanie wyznaczoną trasą odbywa się z przewodniczką po zamku. W 2016 roku przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymieniono poszycie dachowe, układając w łuskę 120 000 dachówek. W północno-wschodnim skrzydle znajduje się neogotycka kaplica. Zachowały się w niej resztki dekoracji malarskich. Kaplica nie pełni obecnie funkcji sakralnych, ale panuje w niej świetna akustyka. Organizowane są więc koncerty. Z kaplicą związana jest legenda o Białej Damie. W dawnych czasach na zamku odbywało się huczne wesele młodego pana z czeską dziewczyną. Gdy zegar wybił 12 i zbliżały się oczepiny, panna młoda wybiegła z sali balowej i schowała się w pustej trumnie stojącej na katafalku. Niestety wieko się zatrzasnęło i panna młoda się udusiła. Wesele zamieniło się w stypę. Duch zmarłej pochowanej w podziemiach kaplicy krąży po zamku i przywołuje najdroższego. Są tacy, którzy ją słyszeli, a niektórzy ponoć widzieli. Głowice półkolumn mają rzeźbienia liści różnych drzew i krzewów. Na chór muzyczny wiodą kręte, drewniane, oryginalne schody z XIX wieku. Oryginalna jest również XIX-wieczna kamienna chrzcielnica stojąca pod chórem. Zachował się fresk Chrystus w majestacie Franza Heinricha Komansa. Na renowację czeka fresk Pokłon Trzech Króli i inne malowidła. We wrześniu 2017 roku w głosowaniu Top Zamki i Pałace w Polsce Niemodliński Zamek zajął pierwsze miejsce, a 2 miesiące później zdobył certyfikat internautów Najlepszy produkt turystyczny 2017. Pod tą klapą w podłodze znajduje się winda do krypty pod kaplicą. W piwnicach, jak będzie ponadto. Drodzy Państwo, a my będziemy sobie właśnie teraz schodzić do piwnic. Schodzimy do piwnic, w których po oczyszczeniu i uporządkowaniu urządzono kilka ciekawych wystaw. Zachowały się oryginalne drzwi. W piwnicach zamkowych zobaczymy zbrojownię, wystawę ikon, komnatę alchemika, salę tortur oraz wystawę artefaktów znalezionych podczas porządkowania zamku i piwnic. W zbrojowni znajdują się repliki średniowiecznych zbroi i oręża.
Kolekcja jest cały czas uzupełniana o nowe eksponaty. Niezwykle bogatą kolekcję ikon w tej części Polski zaprezentowała Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. Dzieła te pochodzą z Rosji, Grecji, Bałkanów i są datowane na XVIII, XIX i XX wiek, choć zdarzają się ikony z wieku XVII. Niektóre z ikon oddano do konserwacji, po której wrócą na swoje miejsca. To pomieszczenie przedstawia Królestwo Alchemika. W czasach średniowiecza była to niezwykła sztuka. Zgromadzono tu różne alchemiczne akcesoria. Podczas warsztatów zatytułowanych Między nauką a magią można zapoznać się z postacią najsłynniejszego alchemika polskiego Michała Sędziwoja i poznać tajemne receptury. O wyposażenie zadbało Stowarzyszenie Historyczne Piast. W Izbie Tortur prezentowane są stylizowane narzędzia średniowiecznych tortur. Wśród nich pal do nabijania, dyby, maski hańby, kajdany, pień katowski z toporem, osioł hiszpański, kołyska Judasza, krzesło inkwizytorskie i największe z nich łoże madejowe. To osioł hiszpański, po którym przeciągano skazańca, obciążając mu nogi lub przypalając ogniem i węglem. Na łożu madejowym skazańca rozciągano, dodatkowo obciążając mu nogi 50-funtowym ciężarem. Tę torturę stosowano jeszcze w XVIII wieku. Krzesło inkwizytorskie stosowano w Europie Środkowej aż do 1845 roku podczas przesłuchań sądowych. Towarzyszyły temu dodatkowe tortury. Długi język, bo cały czas tutaj mielił, to ten język można było wyciągnąć tutaj na wierzch, przymocować specjalnymi klamerkami. Z takim językiem na wierzchu trzeba było sobie spacerować. Kaplica grobowa z betonowymi sarkofagami. Prawdopodobnie są w nich szczątki Johanna Nepomuka Prażmy i jego żony Marianny. Zamek obrósł legendami i opowieściami. Jedną z nich jest opowieść o rozpustnych mnichach, którym pozostawiono opiekę nad kobietami podczas wyprawy z odsieczą. Mężczyźni wrócili wcześniej i zastali mnichów bez habitów, figlujących z paniami. Pan zamku wpadł w szał i zrzucił ich z okna. O Białej Damie już mówiłem. Obronę zamku można było prowadzić z piwnic przez otwory tuż nad ziemią. W gablotach umieszczono fragmenty pieców kaflowych i innej ceramiki. Ta zachowana płytka posłuży do odtworzenia posadzki w kaplicy zamkowej. A gdy już się zmęczymy trudami zwiedzania, możemy usiąść i raczyć się winem w tej zaaranżowanej winiarni.
Zamek w Niemodlinie ma do dyspozycji ogrzewany namiot na 400 osób. Można tu zorganizować wesele, spotkania biznesowe czy bankiety. Trwa remont, ale zamek żyje i pięknieje, a to najważniejsze dla tej perły Górnego Śląska. Opuszczamy już Niemodlin, mijając zabytkowe kamienice na rynku. To ostatnie godziny naszej wycieczki po pięknej ziemi opolskiej.